Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Państwa przepis na miodownik. Przekładany będzie gorącą masą serową. Zapraszam. Tutaj w misce mam 500 g przesianej mąki tortowej. Do tego damy sobie jedną taką porządną łyżeczkę sody. Zamieszamy. Jedna kostka zimnego masła 200 g. Pokroiłam sobie na kostkę, żeby łatwiej było później zagnieść ciasto. Pół szklanki cukru. Zagniatamy ciasto. I jak już mamy taką kruszonkę, to teraz sobie dodajemy 5 dużych łyżek płynnego miodu i 2 duże jajka. I zagniatamy ciasto. Ciasto bardzo fajne, takie mięciuteńkie. Podsypię sobie troszeczkę mąką, żeby się nie przykleiło. I teraz musimy go podzielić na 3 części, bo będziemy piekli 3 placki. Mniej więcej tak równe części, żeby były. Wydaje mi się, że będzie. To sobie włożymy z powrotem. Można przykryć miskę, żeby nie wysychało ciasto. Ja ciasta nie chłodzę. Ono jest fajne, takie mięciutkie. Fajnie się nam teraz forma wyłoży. Ja mam foremkę o rozmiarze 35 na 24. Papier jest tylko na dole. Ciasto jest super, właśnie jest takie bardzo mięciuteńkie i świetnie się nam rozłoży. W razie gdyby się kleiło, można sobie mąką troszeczkę pomóc. Ciasto wyłożone. Teraz musimy ponakuwać widelcem. I pieczemy placek około 15 minut. Jak tylko ładnie się zezłoci, to będzie ok. W temperaturze 180 stopni. Grzanie góra-dół. Pierwszy placek upieczony i tak samo robimy te 2 placuszki na tej samej blaszce. Teraz zabieramy się za masę serową. 200 g masła. Dajemy do garnka. Najlepiej oczywiście garnek z grubym dnem. Dodajemy 3/4 szklanki cukru. Ja mam cukier z prawdziwą wanilią, czyli całe opakowanie sobie dam. I to będziemy rozpuszczać za chwileczkę na piecu. Tutaj mam 250 ml mleka. Dajemy sobie 1 budyń waniliowy. I dokładnie to musimy wymieszać, żeby nie było grudek. I będziemy robić fajną masę na gorąco. Jeszcze kilogram sera z wiaderka. I jeszcze będziemy potrzebować 5 jajek. Rozpuszczamy. Jeszcze, kochani, zapomniałam powiedzieć, do tego mleka z budyniem dodajemy sobie 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Jajka roztrzepujemy widelcem. Cukier się rozpuścił, więc dodajemy ser. Mieszamy. Wlewamy jajka. I mieszamy energicznie. Już się zaczyna powoli gotować, więc wymieszamy budyń z mąkami. I cały czas mieszamy, żeby się nie porobiły grudy. No, fajnie już masa gęstnieje. Trzeba cały czas mieszać, bo ona się lubi przypalać. No, już zaczęło się gotować, teraz sobie zmniejszę i dosłownie jeszcze z 2 minutki i już będę wyłączać to. Bardzo fajny ser wychodzi, robiony tym sposobem. Proszę zobaczyć, jaki gęsty, fajny. O, wystarczy. I teraz gorącym serem będziemy przekładać placki. I wykładamy gorący ser, połowę gorącego sera na pierwszy placuszek. Ja sobie wyłożyłam jeszcze papierem całą blachę i mniej więcej, no staramy się równo, tak? Połowę sera tutaj dać. Wyrównujemy. No i powiem Państwu, że bardzo fajny miodowniczek wychodzi właśnie taki serowy. Zrobić sobie proponuję 2 dni przed świętami, żeby fajnie zmięknął i będzie świetny. I teraz na to blat drugi. No i na to resztę sera. I trzeci placek.
dociskamy delikatnie. I jak ciasto ostygnie, zrobimy sobie polewę. Teraz zrobimy polewę. Do garnka wlewamy 100 ml śmietanki 30. Odgrzewamy ją, tak żeby była po prostu mocno gorąca. Zaczyna się gotować, więc sobie teraz zmniejszamy. I dokładamy czekoladę. Ja mam pomieszaną gorzką i mleczną. Ja mam tutaj 12 deko, ale jak Państwo dadzą 10, to też będzie ok. No i teraz tylko mieszamy, żeby się czekolada rozpuściła. I teraz już tak na wolnym ogniu rozpuszczamy. Czekolada się już rozpuściła, więc piec wyłączam. Proszę zobaczyć, jaka fajna jest. Ona jest gorąca. I polewa gotowa. Teraz będziemy na zimne ciasto wylewać. Po zrobieniu polewy czekamy 5 minut i wylewamy jeszcze gorącą polewę na ciasto. Oczywiście czekolada do polewy dobrej jakości musi być. Nie może być wyrób czekoladopodobny, tylko dobrej jakości czekolada. Bardzo fajna wychodzi polewa. Taka gęsta. I zostawiamy ciasto na około 5 minut, żeby troszeczkę polewa zastygła i będziemy za chwilę ozdabiać ciasto. I po 5 minutach można sobie ozdabiać. Jak tam Państwo chcą. Ja będę ozdabiać orzechami włoskimi posiekanymi i migdałami. To już dowolność. Jak tam Państwo sobie chcą. Ja sobie ozdobiłam właśnie. Zrobiłam sobie kwiatuszki z płatków migdałów. I teraz ciasto wkładamy do lodówki. Najlepiej na całą noc. Musi fajnie stężeć, przegryźć się. Tak wygląda miodownik serowy. Ukroję, żeby pokazać, jak przekroju. Wczoraj go robiłam i już jest mięciuteńki. O, proszę zobaczyć. Jak fajnie. Polecam Państwu bardzo gorąco. Proszę wypróbować sobie przepis, bo naprawdę warto. Ciasto wychodzi przepyszne. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.